I cześć, witam Was serdecznie. I dojechaliśmy, słuchajcie, do naszego celu. Padło na Walię. Tym razem jesteśmy w Holyhead. Jesteśmy tutaj na wyspie, z której odpływa się do Dublina. Oczywiście my do Dublina płynąć nie będziemy tym razem. Ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, ładnie. Idziemy zwiedzać, jest dosyć późno. Tutaj już za mną, słuchajcie, od razu ze stacji, jak się wychodzi, to mamy terminal, w którym właśnie trwa odprawa, żeby przedostać się. Prom płynie 3,5 godziny w kierunku Dublina. Powiem szczerze, było to bardzo kuszące, ale szkoda nam całego dnia, żeby tam popłynąć. Koszt takiego przejazdu to 140 funtów w jedną stronę za naszą czwórkę. Nie wiem, czy córka nawet sprawdzała, że z psem jesteśmy, także trochę dużo. Ale zobaczcie, tutaj sobie idziemy, to się nazywa ten most Celtic Bridge i jesteśmy w tej miejscowości, taka wydaje się malutka, kameralna, ale mówię, jak już dojechaliśmy, to było tak szaro, więc ciężko nam tutaj się rozeznać. W każdym razie, pomimo to, że jest tutaj port i są tutaj ciężarówki, to wydaje się tutaj bardzo spokojnie. Dotarliśmy nad Morze Irlandzkie. Po naszej prawej odpływają promy i statki, tak jak mówiłam, a my jesteśmy na jednej z takich malutkich plaż, blisko naszego właśnie hoteliku. I słuchajcie, już pies korzysta, ale widzę, że to jest bardzo ładna woda. Żartuję, że nic nie widać, ale fajnie tu jest. Jest bardzo, bardzo spokojnie, słuchajcie. Jeżeli tak będzie spokojnie przez kolejne dni, to ja będę bardzo happy. Ale woda jest rzeczywiście czyściutka. Ja żartowałam, ale teraz widzę, że naprawdę, zobaczcie. Zobaczcie, jaka woda jest czysta, patrzcie. Wow, Lady jest mega szczęśliwa. Zresztą Lady przybyła z Irlandii, więc tak naprawdę jest bardzo blisko. Śmiejemy się swojego domu. Dzień dobry, zaczynamy 31 grudnia od biegu nasz cel. Męża cel, mój może tak nie do końca, ja trochę się zatrzymuję i drepczę. To jest latarnia, która znajduje się z tyłu za tą górką, ale coś mi się wydaje, że tam trzeba będzie tą górkę tak troszkę zdobyć. Ale patrzcie, jak pięknie słońce wstaje. Jest już tak naprawdę chwilę po 8, a dopiero słoneczko się tutaj pokazuje. Przepięknie jest, słuchajcie, jest przepięknie. Nie spodziewałam się, że taka piękna będzie ta wyspa. Dzisiaj trochę mamy w planach, ale będę Wam robiła taki krótszy taki skrót, powiedzmy, bo wiem i zdaję sobie doskonale sprawę, że będzie bardzo wiało. Niestety na tej wyspie tutaj, zwłaszcza z drugiej strony wieje, ale patrzcie, jak słońce pięknie oświetla te skały. Cudnie, cudnie. Powiem Wam, że czuję się trochę tak jak na Santorini. Miałam ruszyć dalej, biec tutaj za pieskiem i za małżonkiem, a tutaj jeziorko. I tak pięknie słońce. Dobra, bo pewnie tych momentów będzie tutaj bardzo dużo. Ja muszę się trochę, że tak powiem, wyciszyć z tego miejsca, bo pewnie zachwyt będzie na każdym kroku. Słuchajcie, zresztą słychać po moim głosie. Wiedziałam, że będziemy musieli pokonać jakieś górki. Ten już dawno z przodu. Ja muszę złapać oddech. Ale popatrzcie, jak tu jest pięknie. Tam mamy Snowdonię. Taki był cel, jechać do Snowdonii. Ale tak mnie coś skusiło, żeby wylądować tutaj na tej wyspie. Więc jesteśmy i zwiedzamy coś zupełnie innego. A Snowdonię może zaliczymy w ostatni dzień. Jeszcze się okaże. Zależy wszystko od chęci, nastrojów. Na razie jest pięknie. Cudownie. Słuchajcie, nic nie mówię, to miał być rajtowy spacer, bieg, 5 km i wracamy. No ale oczywiście, jak zwykle nogi nas poniosły. Tam jest latarnia, do której prawdopodobnie mieliśmy dobiec, czyli źle skręciliśmy. To nic, słuchajcie, nic straconego, pojedziemy do niej autem. Mamy dzisiaj tak naprawdę 2 latarnie do zaliczenia, przynajmniej tak bym chciała. Najgorsze jest tylko to, że mój małżonek gdzieś tam zszedł na dół. Może to nie jest najgorsze, ale najgorsze będzie to, że trzeba będzie wrócić tą samą drogą. I to jest taki mały psikus. Ale słuchajcie, pięknie jest. Za to uwielbiam Walię. Walia w niektórych momentach jest bardzo podobna do Cornwalli. Tak jak tutaj widzicie, no jest to po prostu coś cudownego. Ja mówię, uwielbiam wybrzeże Walii.
Mamy kilka swoich takich miejscówek, do których lubimy wracać. Tutaj nie byliśmy, dlatego decyzja była łatwa. Po prostu jedziemy. Jeżeli znalazło się miejsce, znalazł się hotel w takiej cenie, której możemy zapłacić, mamy samochód, zatankowany, ruszamy. Nie ma co się zastanawiać. I powiem Wam szczerze, że nawet dzieciaki nie protestowały. Co prawda teraz sobie jeszcze śpią, bo tak się umówiliśmy, że w drodze powrotnej wyjątkowo kupiłem krosanty z jednego z najbardziej popularnych sieciówek, czyli Lidla. Ale teraz rozkoszujemy się tym pięknym widokiem. To słuchajcie, byliśmy wieczorem przy tej Marinie. Teraz jest taka chwila ciszy. Już zeszliśmy z tej górki, jest spokojniej. Tam małżonek poszedł, żeby z psem jeszcze tutaj przy tej Marinie ona mogła sobie popływać, bo jest takie fajne zejście do plaży. Zresztą powinniście widzieć na filmiku. No i co Wam powiem? Miasteczko jest cudowne. Ja tak się spodziewałam bardziej takiego komercyjnego miejsca. Znaczy komercyjnego. Ze względu na te promy tutaj, to myślałam, że to będzie miejsce, w którym będzie bardzo dużo takich przemysłowych rzeczy i tak dalej. A tu jest tak uroczo. Tak nam tutaj klimat, jak teraz zbiegaliśmy z górki, przypomina Grecję, że jesteśmy, powiem Wam, zachwyceni. Także kolejna miejscowość skakuje na naszą taką listę, gdzie moglibyśmy wracać. Chociaż nie ukrywam, że jeszcze mam tutaj jedną miejscowość, do której dzisiaj pojedziemy i ona ma znowu taką piękną plażę. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ja też tutaj już sobie idę, drepczę, także mój czas przebiegnięcia tego dystansu od hotelu do góry i z powrotem na pewno będzie mega długi, ale nieważne. Ale tutaj widzę, że jest wystawiona stoliki. Tutaj widziałam, że jest kawka, więc chyba się pokuszę i słuchajcie, wejdę. Może coś mi się uda zainspirować i zerknąć. Także chyba sobie kawkę tutaj wezmę. Kawusia jest, tak? Idę teraz poszukać reszty, czyli psa z mężem. No i co? I zaczynamy ten piękny dzionek. Słuchajcie, 31 grudnia. Tak jak widzicie, piękne miejsce. Ja uważam, że lepiej być w miejscu jakimkolwiek, przespać się nawet w tańszym noclegu, nie szukać jakichś mega dziwnych i czekać na okazję, że coś się super trafi. Po prostu jeżeli macie szczęście, bukujecie hotel, jedziecie, czy tam, nie wiem, koty, czy cokolwiek. My akurat jesteśmy oczywiście w jednym z ulubionych hoteli naszego syna. Ten, kto nas ogląda, ten wie doskonale. Jesteśmy mega zadowoleni jak na razie, ale takie podsumowanie zrobię na koniec, myślę, bo no nie zawsze te hotele są sobie równe, więc na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. No, ale to zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, pięknie, fajnie, dajcie znać, czy byliście. No i zostańcie z nami. Dzisiaj jeszcze wyprawy dalsze za tą górkę. Słuchajcie, tutaj jeszcze wracając do hotelu, chcę Wam pokazać. Wczoraj wieczorem nagrywałam ten most, Celtic Bridge, a teraz chcę Wam pokazać dokładnie. Jak ktoś nie wie, to się teraz dowie. Przepraszam, że mam kubek kawy jeszcze, ale tak, zobaczcie. To jest cała część, można powiedzieć, mapa Walii. Tak wygląda. W kilku oczywiście miejscach my już byliśmy. Generalnie znamy tą górę tutaj, gdzie jest Snowdonia, czyli mamy Carnarvon, Bangor. Teraz jesteśmy tutaj na samej górze. W Holyhead. Tutaj na dole kiedyś też nas klienci dorwali, aż byliśmy u nich tutaj tak daleko. Tutaj natomiast też oczywiście bywaliśmy i tutaj mamy też fajne swoje takie miejscówki, do których lubimy przyjeżdżać. Cardigan na przykład, to jest jedna z takich miejscówek. A tutaj już jest pokazana sama ta wyspa, na której jesteśmy, bo ta wyspa łączy się oczywiście z tą całą wyspą Anglesey, także tak to wygląda. Tu mamy tą słynną latarnię, do której nam się nie udało teraz dojść, ale spokojnie, my tam pojedziemy samochodem. Tutaj my już byliśmy, słuchajcie, byliśmy w tym zamku kiedyś, ale wrócimy jeszcze raz, bo zapowiada się naprawdę fajne takie ciepłe dni, jak tutaj będziemy, więc myślę, że warto Wam pokazać, zwłaszcza, że my tego zamku w środku nie zwiedzaliśmy, to są ruiny, a może tak nam się uda, że właśnie wyjdziemy. Tutaj Wam chcę pokazać, bo tu jest cały terminal.
Ja trochę byłam taka zawsze przerażona, na przykład płynięciem do Dublina promem, chociaż płynęliśmy promem już nieraz, nawet z Dover do przecież Francji, tak, jak się jedzie do Polski, albo na przykład na Isle of Wight, ale tutaj jakoś tak zawsze to wyglądało dla mnie trochę przerażająco. A wygląda bardzo fajnie, normalnie, bez jakiegoś, tutaj widzę jakieś spiny. Teraz już sobie wejdę na dworzec i przez dworzec przejdę kupić dzieciakom jeszcze właśnie śniadanie, bo w hotelu nie mamy śniadania, więc wiadomo, trzeba coś dobrego, pożywnego zjeść, takiego, co my lubimy, a niekoniecznie to, co oni serwują. Także słuchajcie, fajna miejscówka, zaglądajcie, jeżeli macie taką możliwość przyjazdu. Ja sobie tutaj schodami zejdę, bo nie chcę się schodzić dookoła. To uważam, że naprawdę jest warte zobaczenia i od razu Wam powiem, Walia zawsze cenowo jest tańsza. Nie wiem jakim sposobem, jest tutaj tak pięknie, a Walia zawsze jest tańsza. Gdybym chciała w tym samym terminie być w Cumbrii, tak jak ostatnio, no to słuchajcie, to mogłabym sobie zapewnić wczasy na Lanzarote. Także fajnie, idziemy i mam nadzieję, że dalej oglądacie i zobaczymy się za chwilę z innego pięknego miejsca. I dojechaliśmy do naszego miejsca kolejnego. Jest to oczywiście ta słynna latarnia. Zostawię Wam linka dokładnie z namiarami i z wszystkimi informacjami. Tutaj jednak chciałam Wam powiedzieć jedną taką ważną informację. No tak jak widzicie, ta latarnia była zamknięta wtedy, kiedy my byliśmy. Bardzo mocno wiało. Słuchajcie, okropnie wiało i stąd też tutaj będziecie słyszeć muzyczkę, gdzie udało mi się coś tam nagrać. Wejście na latarnię dla takiej rodziny, 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, 25 funtów. Myślę, że to jest fajna atrakcja, bo jak zobaczycie później, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Jak mi się uda, jakieś dzieci biegną z tyłu, to Wam opowiem historię tego miejsca. Tutaj mamy 400 schodów, które trzeba pokonać, żeby dojść do latarni. Latarnicy oczywiście dzielnie to pokonują. Latarnia działa od 1809 roku i słuchajcie, tutaj dodatkowo ona jest na wyspie, ona nie jest tutaj na klifie, ona jest osobno na wyspie, stąd też tutaj jest to taki fenomen, no oczywiście dzikość tej natury, te morze, fale, słuchajcie, tutaj już okno na Atlantyk, to wszystko jest takie cudowne. Dobra, słuchajcie, tu jest tak, no nawet słoczno, bo dużo osób tutaj przyjeżdża. Nam się udało, stanęliśmy na parkingu zaraz przy samym wejściu, ale jest kilka tutaj parkingów, od razu Wam powiem. No słuchajcie, 400 schodów pokonać to nie jest proste. Mówię, wieje, mamy czapy, kurtki ciepłe, ale zobaczcie, jak to fenomenalnie wygląda. Przepięknie. Tutaj zobaczcie, mamy most, którym się przechodzi tam, ale zapewne będzie zamknięty, bo jeżeli byłby otwarty, to można by było dojść do latarni, a latarnia jest zamknięta, także tam pewnie mamy końcówkę. No i niestety oczywiście latarnia była zamknięta, widzicie, 3 kłódki wisiały, ale słuchajcie, jeżeli będziecie mieli to szczęście, to na pewno wybierzcie się, bo jest warto. I jeśli chodzi o okres taki wakacyjny, to stawiamy na to, że tam są tłumy, także ostrożnie. Na pewno tutaj w końcu jesteśmy w aucie, więc nie wieje. Tu jeszcze można iść sobie na górę, ale dzisiaj okrutnie wieje. To był jeden z parkingów, na którym my staliśmy i tam były 4 miejsca chyba, tak? A tutaj jeszcze, zobaczcie, po lewej stronie jest jeszcze jeden parking. No, taki też tak naprawdę na kilka tylko aut. I zaraz jak zjedziemy,
są kolejne 2 i tutaj jest jeszcze takie miejsce, przy którym możecie się zatrzymać. Zobaczcie, tam są stoliki. Pewnie można się napić kawy, herbaty, jakieś takie miejsce z punktem widokowym. Nawet jakiś mini plac zabaw. Chcecie się tu zatrzymać, czy jedziemy dalej? No to jedziemy dalej. Także tu macie, widzicie, bilety możecie tutaj też kupić na latarnię. O co, może w ogóle tu się kupuje bilety? Nie wiem, by trzeba było znaleźć się, wrzucę linka na pewno. Także zobaczycie, jak to wygląda. I piękna góry. I tutaj, słuchajcie, trafiliśmy już do kolejnej miejscowości, tak dosłownie 10 minut od Holyhead. Ja się spodziewałam troszeczkę więcej w tej miejscowości, takie miałam oczekiwania. Oczywiście my tam jeszcze wrócimy 1 stycznia, bo moim celem było pójście do pewnej kafejki, ale to zobaczycie już następnego dnia. Tutaj chwilę pochodziliśmy, pospacerowaliśmy. Generalnie te plaże tutaj zaczynają się takie piękne robić piaskowe, co jest niesamowite i tych plaż dookoła tutaj takich zatoczek jest dosyć dużo, ale problem jest taki, że wszędzie są podwójne żółte linie i nie można zaparkować. Tak jak te domy teraz Wam pokazuję, to tam po prostu wszędzie są żółte linie. Słuchajcie, fajnie, ładnie, ale jeżeli zimą jest tutaj tak dużo ludzi, to co musi być latem, słuchajcie. Zaraz mnie tu pomoczy, a ja butów nie zdejmowałam. Piesków jest dużo, ale wszystkie biegają, więc jest ok. Latem nie można, przynajmniej jest zakaz, całkowity zakaz. No i słuchajcie, jesteśmy z powrotem w miejscu, w którym byliśmy rano. Zapewne tutaj podchodzę, żeby Wam pokazać, bo jest trochę więcej światła. Mamy w 11:30 i taki mamy szalony pomysł. Rano wpadliśmy sobie na niego, że idziemy tutaj na półgórkę. Dzieciaki mają sprzęt. Drużyna gotowa. Idziemy. Jaki mamy czas? Około 20 minut? 42. Dobra, to mamy 20 parę minut tam do samej góry. Ale do samej góry nie dochodzimy, tylko tutaj do połowy. Takie miejsce tam obczailiśmy. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby będą fajerwerki. Dobra, coś pogubili się i poszli złą stroną. Dzieci się pytają, czy będziemy do góry. No musimy kawałek podejść, żeby fajnie widzieć. Tu uważajcie. Naprawdę ta latarka daje czadu. Tylko że chyba młoda musi iść pierwsza, bo ja robię cień. No i doszliśmy, słuchajcie, do tego miejsca, do którego chcieliśmy. Tak jak widzicie, fajnie widać miasto. Tutaj pokazuję parking, z którego ruszyliśmy. On jest tak oświetlony. No i czekamy, zobaczymy, czy fajerwerki będą, czy nie. I ostatnie 5 minut Starego Roku. Szampan już prawie gotowy. Dzieciaki wcinają swoje przekąski, to co chciały sobie zabrać. Lecą, zobaczcie, coś się tam już zaczyna dziać. Jeszcze ile? 3 minuty? 3 minuty do pełnego wystrzału. Tak, tutaj troszkę nam tutaj nie. Słuchajcie, czekamy cierpliwie, tak jak widzicie, już pierwsze fajerwerki można było zauważyć, ale jeszcze nie była to północ. Słuchajcie, mamy 40 sekund, także za chwilę będziemy odliczać. Przygotowujemy się już do odliczania. Sekund. 20 sekund, słuchajcie, ile? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Gdzie nasz szampan? Nie za bardzo! To brawo! Poleciał! Wszystkiego najlepszego! Życzymy Wam i każdemu z osobna pięknych, cudownych podróży, wspaniałych chwil razem i wszystkiego co najlepsze! Tak jak widzicie, miejscówkę mieliśmy fajną, chociaż to nie był taki bardzo spektakularny pokaz fajerwerków, ale może i dobrze, bo naprawdę jest bardzo dużo zwierząt, bardzo dużo turystów, tak jak my z pieskami, więc wydaje mi się, że to było naprawdę ok. I te fajerwerki bardzo szybko ucichły.
No słuchajcie, pokaz fajerwerków sobie trwał, my już powoli chcieliśmy wracać. Tak jak widzicie, księżyc fantastycznie nam oświetlał drogę, także to była naprawdę super decyzja. Wracamy już w stronę auta. Słuchajcie, uważamy, że wypad był rewelacyjny. Udało nam się zobaczyć fajerwerki. Fajny punkt widokowy. Gorąco Wam polecam właśnie takie wypady z dzieciakami. Naprawdę zrobiło to na nich wrażenie. A my tutaj zakończamy ten odcinek. Tak naprawdę jeszcze kilka miejsc odwiedziliśmy na tej wyspie, także zostańcie z nami, a zobaczycie, gdzie jeszcze się wybraliśmy, ale to już w kolejnej części. Teraz życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji oczywiście Nowego Roku i do zobaczenia już wkrótce podczas naszej kolejnej podróży w pięknym miejscu. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i będziecie dalej oglądać nasz kanał, jak również liczę na Wasze komentarze i kciuki, jeżeli Wam się podobało. Dzięki śliczne i pozdrawiam. Do zobaczenia już kolejnego dnia z kolejnego pięknego miejsca.